Dla naszego kierowcy dzisiaj udało się zorganizować komplet pasażerów najszybciej. Wiecie co, że pierwszy raz w życiu nie mogę zgiąć palców u stopy. Wiecie co jest najgorsze? Że mnie na dwójkę zbiera. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kierownik Tomasz Jakimiuk z Podlasia z tej strony, autor kanału Jak to Daleko. Serdecznie pozdrawiam z Gambii. Niemniej jednak może być tak, że jest to pierwszy odcinek z Togo albo ostatni odcinek z Gambii. Dlaczego tak mówię i dlaczego tak zaczynam chaotycznie poniekąd? Ponieważ niewiadomych jest tak dużo, że wolę powiedzieć to już tutaj na wstępie i żeby Was zaskoczyć w jedną stronę albo w drugą, niżeli czegoś nie dopowiedzieć. Moi drodzy, zapraszam na nowy odcinek. Jest godzina 5:00. My z Hanią jesteśmy już w drodze, ponieważ trasa jest naprawdę hardkorowa, przez burz, mało uczęszczana, droga po prostu jest taka bumpy, czyli dziurawa, ponieważ pora deszczowa działa negatywnie na tą, że drogę i ogólnie na całą Afrykę w tej części geograficznej. Łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej, pogłaskanie czarka, czyli psa, bądź pomizianie. Pulpeta też jest waszym, moi drodzy, i moim obowiązkiem. Zapraszam na odcinek. Czarinka z Reala z siostrą biega. Kogucik, koza, kurka. Wszyscy są. Gdzie one lecą? Może rybka spadnie? Ziomek pakował. Test zamknięcia. Zamknięte. Zamknięte. Nie zamknięte. No. Test zamknięcia. Zamknięte. I elo, można jechać. Stacja benzynowa. Zatankowanie przed całą podróżą. 2 osoby z przodu jako pasażerowie. Nie wiem w sumie ile osób z tyłu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 osób. Haneczka. I dziecko, które płacze, jak nas widzi. Bardzo tak... jak płacze. No Z taką furią lekką. No, trochę osób jest. Dlatego mówię. Jak ktoś mi w komentarzach mówi: kierowniku, czemu ty transportem zorganizowanym nie jeździsz? No to ja mówię, że tak wygląda transport zorganizowany. Patrz, tylko żeby nasz plecak nie wysiadł. Już mówię. Szybciej niż my. Reasumując, transport zorganizowany może doprowadzić do trwałego uszkodzenia narządów ruchu, ale i nie tylko. A mówił, że potrzebuje tylko 4 osoby do samochodu. Ale matkę liczy jako jedną, a że średnio matka podróżuje z 2 dzieci, to wiesz. Sobie całą rodzinę policzył za jedno. Dla naszego kierowcy dzisiaj udało się zorganizować komplet pasażerów najszybciej na parkingu, co się przekłada, że najszybciej dojedzie do miasta docelowego. W praktyce, w teorii, przepraszam, bo niestety w praktyce może być przez te 74 km bardzo dużo zdarzeń nieoczekiwanych, nieoczywistych, ale dzień się zaczął dobrze. No i ta panienka na tym uchwycie na telefon, fajna fura w skórze, marzenie, do którego dąży. Spokój. Spokój, Halina. Młoda się białych wystraszyła, nie chce gadać.
wiecie co, że pierwszy raz w życiu nie mogę zgiąć palców u stopy. W sensie próbuję tak jakby podgiąć je i nie jestem w stanie. Dziwne uczucie takiej sparaliżowanej nogi. Brak czucia. Ja teraz się... To niby takie śmieszne, bo jak teraz tak jedziemy, ale czuję, co może czuć osoba sparaliżowana. Tomek, ale to dziecko tą głową uderzy mi w zęby przy tych dziurach. Będziesz miała dentyst. Tracę zęby. Kurde. Jedziemy przez burz. Najgorsze jest... Wiecie co jest najgorsze? Że mnie na dwójkę zbiera. I to wiecie, to teraz sobie tam się śmiejecie, leżycie sobie, popijacie herbatkę, a mi nie jest do śmiechu. Szybki pit stop na wyładowanie worka. Hania, ty na udzie mi siadaj. To zabierz go stamtąd. No powiem, że opłacało się wchodzić. Mamy szansę na zmianę. شدينا فيها العريضة زي طيور فقد جيها زي سفيك في Obtarłem sobie siedzenie. Ale ja powiem szczerze, ja muszę to powiedzieć do kamery, żeby to zostało na wieczną pamięć, że jeżdżąc w Afryce taką taksówką kolektywną, czyli tak jak my jechaliśmy, to tam było, wiecie, full po brzegi, to anestezjolog na stole operacyjnym taksówkowym nie byłby potrzebny. Nogi miałem tak odcięte od pasa w dół, moglibyście robić co byście chcieli. Normalnie powiem wam, żebyście mogli przy kolanie obcinać i bym nic nie czuł. Najgorszy odcinek przejechany od roku, jeżeli chodzi o stosunek kwoty zapłaconej za przejazd do stosunku wygody. Tragedia. Szefowa, patrzcie jak szefowa idzie. Ona się po tym transporcie uczy chodzić od początku. Ale najgorzej z szyją. Nieźle. Zamiast 4 była 7 plus 2. Dzieciaczki. Hanna, idę po jogurciki jakieś tutaj do sklepu. Błagam cię, pilnuj plecaczków i mopa, żeby nam nikt nie skroił, dobra? Obiecasz? Obiecujesz. Dziękuję. A kto się schował? A kto się schował? My own. Your own? Yeah. Nice. Kto się schował? Boi się, że zjedzą go, tak? Nie boi się. Fajny. O. Fajny. O, jak się boi białasa, tak? Pulpetinka kochana mała. Jeśli chcesz oglądać słonie na telewizorze 55-calowym, to możesz sobie kupić taki telewizorek i oglądać słonie na nim. Będzie super. Słoni nie ma. Słoni deficyt. Słonie na wygrożeniu tutaj. Dlaczego? Bo kły, bo ludzie się boją, bo słonie niszczą i taki to żywot ich. New Holland! Aż tutaj dojechał. Alei Forda można też spotkać ciągnik siodłowy. Wiedzie się. Ten typ auta, czyli z przodu masz siedzenia, z tyłu masz siedzenia i masz pakę. Specjalne siedziska zrobione dla ludzi, żeby mogli usiąść. Nazywa się Bongo.
Bongo Frontier. Frontier to z francuskiego, to jest granica. Auto z Deutschlandu. A tutaj jest Sponsorowane. Jesus, modlitwa, żeby dojechał. Sponsorowane przez A nie, Jezusa. żeby dojechał. On musi dojechać. Główny sponsor atrakcji. Mordo, zmiataj. Czarina! Nie skrywaj się przede mną. Transportu nie ma zorganizowanego, w sensie zorganizowany jest. To chłopaki pojechali sobie taksóweczką w obrębie miasta. Sytuacja jest taka, że transport jest tylko zorganizowany. Haniu, weź złap tego! No i widzicie. A, to jest ten sam. To są ci chrześcijanie, którzy tam jechali, ale nie jadą w naszą stronę. Ale na busika czekamy. Myślałem, że się uda złapać, wiecie, szybciej, ale to tutaj nie ma szybciej. A może tego wariata. Ale to nie będzie łatwiej. Czy ten popcorn jest solony, czy słodki? Sprawdzam. Fantastycznie słodki popcorn. Czemu oni to słodzą? Powiem wam, że problem cukrzycy jest tutaj ogromny. I oni sobie z tego nie robią nic. Dalej popcorn słodzą. Masz, bo nie chcę sam mieć cukrzycy. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie się aktualnie znajdujemy, to mniej więcej na zachód 30 km od miejscowości Asuako. Zobaczcie sobie na mapie piękne rewiry. Piękna natura, którą oglądacie na odcinku dzisiejszym, ale też na poprzednich. Odkrycie roku 2024 w Gambii. Fan jogo. Jogurcik mrożony. Złotówka. To jest Ciężko go duży. otwiera. To nic, ale później smakuje jak za $1 milion. Pyszne. Jedziemy czy nie jedziemy? Bo już nie zdążymy. Musiałby chyba jechać 400 na godzinę, żeby zdążyć na ten prom. Chyba, że tam ma jakieś wtyki. Czy jego celem jest prom? Bo mi się wydaje, że nie. A nie zabierzesz loda? Dziękuję. Spieszyliśmy się przed chwilką na prom, a teraz chłopaki z kabli próbują odpalić. Nie zapowiada się, żeby odpalił. Może popchniemy. Może z kluczyka. A nie zabierzesz loda? No nie jest taka, powiedziałbym, za przyjemna, bo jesteśmy na milimetry teraz na tym promie. Na milimetry? I powiem, że ja chciałam o tych plastikach powiedzieć, że już bierze mnie na obrzydzenie, bo ciągle coś kupujemy i trzeba to obgryzać. No, Polecam nożyczki. Dobry. Afrykańscy technicy odpalili temat. Sponsorem odcinka jest Diodora. Haniu, jak oceniasz strefę higieniczną naszego kierowcy? Nie jest dobrze. Zapach nie jest wykładny. A czy ja wspominałem, że to jest tylko jeden prom na dzień? Czy nie wspominałem? Bo to też bardzo ważna informacja, że jest tylko jeden prom na dzień. Więc jak nie zdążymy, to wiecie, gdzie będziemy. Będziemy po tej stronie jeziora, co nie trzeba. Dopompowanie ciśnienia, bo z tego wrażenia to nawet ciśnienie spadło. Kania sprawdza, ile na mapie mamy jeszcze 40 minut do promu. 40 minut do promu, droga godzina 40. Godzina 40 drogę pokazuje. 27 km tylko.
Korzystając z okazji, polecam tutaj sklep mojej znajomej z Gany. Fajne sukienki, paseczki można też dobrać do koloru. Oczywiście można też zakupić różnego rodzaju pościel do mieszkania. No, jeżeli macie dzieci, które teraz wyjeżdżają na studia, polecam cały zestaw pościeli. Można kupić w tulipany w różne kolory. Dobierzecie do wystroju mieszkania. Polecam tutaj w Ganie. Na pełnym luzie. Jeszcze mamy dużo czasu. Jeszcze wskoczymy sobie Pałac Branicki, sobie zrobimy. Pozwiedzamy w Białymstoku. Nie ma co się śpieszyć. Po co na presję? Co ty? Drogi nie ma. Jest droga. Stacja pośrodku niczego. No to teraz mamy okazję, tak, co, zatankujemy? Czasu jeszcze jest dużo, wiecie? Do Branickich jeszcze dojedziemy na spokojnie. Pałac poczeka, najpierw zatankujemy. Się nie śpieszy. Kto się śpieszy, ten ludzi śmieszy. Spokój. To mnie śmieszy, bo oni się spieszą. W Polsce wy macie, albo ogólnie macie zegarki, w Afryce mało czasu. Ale teraz liczymy na to, że prom też tak bardzo podchodzi do swojego rozkładu, że będzie spóźniony. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Twoje szczęście, innych grzebie. To teraz, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy na stacji paliwowej 12 sedi, to jest mniej więcej, ile to będzie? Około 4 zł. 4,20, coś takiego, no. Paliwo kosztuje w granicach 4,50. Ktoś powie mało, ktoś powie dużo. Ja powiem, że dużo. A mówiłeś o tym, że jest mieszane paliwo i samochody się psują? A tak, że dolewają do paliwa jakiegoś gówna. I niestety wolna amerykanka na stacjach paliw sprawia, że jakość paliwa jest po prostu słaba, ale jest go więcej. No wiadomo, o co chodzi. Rozcieńczanie. Kurka. Nie ma kurki. Ty, powiem tak, ta szyba jest tak pęknięta, że ona się cały czas pracuje, w sensie cały czas się rusza, tak jakby miała zaraz całkowicie pęknąć. Spokojnie, nie ma co się śpieszyć, zakopał się to nic. Zaraz najwyżej popchniemy. O, wystuknął nas. Kolejne podejście numer 478. Niestety udane. Bo my mamy tyle czasu. 4x4 napęd. Mógłby być, ale nie ma. Lecimy. Lecimy na Szczecin, lecimy na Poznań, lecimy na Rzeszów i Lublin. Hej, to siema mordula. Koleczka się śpieszy na motorku, bo ogólnie z punktu widzenia punktualności europejskiej prom już odpłynął. Z punktu widzenia punktualności afrykańskiej jeszcze mamy ogromne szanse. Spokojnie, komu się śpieszy, krówki jeszcze przejdą. To plemię tak zwane Fulani, zajmujące się hodowlą bydła. Tego bydła mają bardzo dużo, więc również można użyć sformułowania, że są ludem z reguły zamożnym. Szczerze, nie wiem jakim cudem, ale zdążyliśmy. Prawie Jeffreya przejechaliśmy. No, żeby on bez nas się nie ważył odjechać. Mordo, powiem tylko tyle, że życia nie znasz, jeśli się w Afryce śpieszyłeś. Kto się śpieszy, ten ryby w Afryce śmieszy. Tu się nie można śpieszyć. Czas jest po to, żeby żyć. Czas jest po to, żeby z niego korzystać
Czas jest po to, żeby go respektować, ale na pewno nie po to, żeby się śpieszyć. Jest, sure. Z takim plecakiem to tylko jakiś białas. W poszukiwaniu białasa idziemy. Męska część na pewno będzie zadowolona. Idziemy znaleźć dobre miejsce. Zobaczcie, ile drewna. Piękne drewno. Z tego to można rzeźby robić. I tutaj nie przesadzam. Rybki, zarybianie na swój sposób, bo niestety tutaj jest ekstensywny system wykorzystywania zasobów jeziora Volta. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie respektują czasu tarła, czyli momentu, kiedy ryby się rozmnażają. Tutaj koleżka sobie dupcie myje, tutaj koleżka sobie motorek myje. Wszystko się zgadza, wszystko się liczy. Takie to jest żyćko tutaj. Dosłownie 3 minuty po wejściu na pokład, moi drodzy, odbijamy. Czy to szczęście? Co dłużej na kanale, ten wie, że kierownik w szczęście nie wierzy. Kompletnie nie. Ile jeszcze czasu trzeba, żeby rdzenni mieszkańcy tutaj, w tym przypadku Gany, zrozumieli, że jeżeli jest jezioro, jest rzeka, która daje im jedzenie, to powinni to szanować jak złoto. Powinni to szanować jak bieliznę. Oni tego nie kminią. Oni myślą, że coś jest na wieczność. Nic nie ma na wieczność. Moi drodzy, nic nie jest na wieczność. Zdążyliśmy, powiedziałbym, na milimetry. No myślę, że czekali na nas. Tak? Uważam, że był taki komunikat. Andrzej, 2 białka na pokładzie, w drodze, jesteśmy spóźnieni. Andrzej, poczekaj na nas. 2 białka na pokładzie. Tak chciało być. Słuchajcie, ja wam powiem, że ja tutaj nie kminię już tego całego galimatiasu. Ruszyliśmy, widzieliście na wideo, tak? Ale cofamy się, bo jednak zmienił ktoś zdanie. To się nazywa kultura. Biorąc pod uwagę, że jest tylko jeden prom, no to ziomkowi z workiem się udało. No to chyba tylko ten ziomek z workiem. Ale szczęściarz, co? Może i koza by wskoczyła, ale żadnego auta nie ma, zobaczcie. 2 motorki tylko. Słabo to się opłaca niestety. Tutaj, moi drodzy, jedno jest pewne, nikt na nas nie czekał. Teraz zmieniliśmy koncept w ogóle będziemy ładować samochody i tiry. Nawet koza się troszkę tutaj próbuje ładować. Zaraz tutaj będzie placek ziemniaczany, ale bym sobie zjadł placek ziemniaczany z takim sosikiem po węgiersku. Ale ładnie idzie. Ale jak się przewróci na tego w żółtym, przecież może się przewrócić na tego w żółtym. Patrzcie na to, ale przechyla. Ja pierdziel, patrzcie jak wsiądzie. Wstaje. Chyba cebula. Cebula albo nie, węgiel kamienny, węgiel drzewny. Węgiel drzewny mody. Szyfowa śpi. Ding, ding. Sprawdzanie biletów za nami. Poprawię was trochę. Wiedzcie, moi drodzy, że prom wypłynął 45 minut później niż powinien. I tutaj pojawia się jedno, ale to bardzo kierowników ważne pytanie. Czy prom się opóźnił? Czy prom wypłynął punktualnie? Z punktu widzenia Europejczyka prom wypłynął z opóźnieniem 45 minut. Z punktu widzenia Afrykańczyka, a w tym przypadku dokładnie Gańczyka, prom wypłynął idealnie o czasie. Od tego momentu, jak przepłyniemy na drugi brzeg jeziora, będziemy mieć około 50 km do granicy z krajem o nazwie Togo.
będzie to Togo z Jak to daleko, czyli to będzie kolejna nowa seria na kanale, na którym teraz jesteście. Więc polecam również zaglądać do playlisty, które są na kanale i pooglądać sobie również inne odcinki. Ale mam tutaj 3 spostrzeżenia dotyczące Gany. Gana to kraj, w którym rzadko oszukują. To jeden. Rzadko widać, żeby ludzie bali się, że zostaną okradzeni. Zostawiają plecaki naprawdę w miejscach takich, wiecie, że ktoś mógłby to skroić. Więc to pokazuje, że ten poziom złodziejstwa jest niski względem innych krajów Afryki Zachodniej. Ale też przy tym temacie trzeba powiedzieć o poczuciu bezpieczeństwa. Gana jest chyba pierwszym krajem w Afryce Zachodniej, w którym naprawdę można powiedzieć, że człowiek się czuje naprawdę przyjemnie, bezpiecznie. I ostatnia kwestia, skrada moje serce pod względem empatii ludzi. Są ciepli, otwarci, chętni do rozmowy, chętni do podzielenia się tym, co w ich życiu piszczy. Naprawdę, Gana jest super. Gdybym miał na ten moment polecić kraj do odwiedzenia w Afryce Zachodniej, byłaby to bez wątpienia Gana. Wszystko tutaj się zgadza, jeżeli chodzi o ten aspekt afrykańskiej podróży, afrykańskiej przygody, autochtonów, socjologii, psychologii. Wszystko jest tutaj jak należy, nie tylko dla podróżnika z dużym doświadczeniem, ale również dla ludzi, którzy by chcieli zacząć swoją przygodę z Afryką. Naprawdę. To tak pokrótce. سلامات سلام سلامات مدينة بيع سلامات مدينة وين سلامات. Jeden z widzów, Bob Derro, wysłał mi takie zdjęcie. Proszę zobaczyć. Czarna wsiula, czarna czarina. Ciekaw jestem, jak lokalni by zareagowali na taką czarną czarinę. Mogliby pomyśleć, że to jest duch. Stara śpi. Dla ciekawskich płyniemy z szybkością mniej więcej 8 km na godzinę. Szału nie ma. Widać, że szefowa trochę sobie pospała. Tutaj znaczek, tutaj znaczek. Ktoś tu sobie kimnął, co? Rudy. Rudy. Fajny masz tatuaż. Po 3,5 godziny, moi drodzy, Jeszcze nie czuję rąk. małymi krokami docieramy do punktu docelowego. Żeby was nie zmyliło, że jest dużo słodkiej wody, że ziemia urodzajna. Nic bardziej mylnego. Zobaczcie, nie widać tutaj pól. Nie widać pól, ponieważ ziemia jest bardzo słaba. Sucha. Gliniasta. Słabizna totalna. Można żyć z ryb, ale jak powiedziałem wcześniej na odcinku, niestety nie szanują ekosystemu wodnego, więc tutaj już tych ryb nie nałowią dużo. Muszą jechać, muszą płynąć w głąb jeziora Volta. Niestety tak jest. Ale że oni nie kumają czaczy w tym temacie, no to ja jestem zdziwiony po tylu latach. Jeszcze chwilkę i wysiadamy. المقاومة للتغيير المقاومة للحرية المقاومة. Szanowni Państwo, prawie docieramy do brzegu. Nowe lądy odkryte. Szanowny kapitan, kierownik Tomasz Jakimiuk właśnie postawi swoją stopę oraz sandała na na nowe lądy. Ale naprawdę pięknie pani tam wygląda, prawie jak w Titanicu, taka wersja afrykańska, serio. Stop, bo zostaniesz Zobacz wyrzucona. tam. No zobacz. A zostaniesz wyrzucona. On wam nie pokazuje najładniejszych smaczków. No i pięknie. Mamy swoje. Ziemia, sandała, hop.
Pięknie. Nie, ja do Akry nie pojadę. Prosto, moi drodzy. Przebitka 400 metrów jest jedzenie. A jedzenie jest podstawą egzystencji kierownika w dobrym, powiedziałbym, tego słowa znaczeniu żywocie. Kierowniczka zgubiona. Szanowni Państwo, w Ganie jak nas widzą, no to wiecie co robią? To mówią tak, white, czyli biały. Ale to jest bardzo powszechne ze względu na to, że jesteśmy pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ nie ma tutaj akurat na tych drogach, które oglądacie, zbyt wielu turystów, ponieważ są to drogi lokalne, nie są to drogi międzynarodowe, bądź też nie są to drogi wojewódzkie, tak by to można było określić. A co za tym idzie, jest znacząco trudniej. No i to widać po kierowniczej twarzy, jak i po szefowej twarzy. Niemniej jednak, moi drodzy, bardzo dziękuję za podążanie gańskimi drogami. Kończymy tą serię. Kończymy Gana z Jak to daleko. Kończymy, moi drodzy, jest to ostatni odcinek. Miał być prawdopodobnie odcinek pierwszy z Togo, ale jednak okazuje się, że Gana nie chce nas tak szybko wypuścić. Zatem obejrzeliście ostatni odcinek z serii w Ganie i tym samym, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia serii z Wybrzeża Kości Słoniowej i pozostałych odcinków z Afryki Zachodniej, ale również polecam w ogóle zobaczyć odcinki z Tadżykistanu, z Azji Centralnej, ale z Afganistanu to koniecznie, bo Tadeusze się obrażą. No i rzecz jasna, moi drodzy, łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej. Subskrypcja podstawa, bo przecież kto ma was poinformować, jeżeli nie subskrybujecie. Więc, moi drodzy, szerokości, pozdrawiamy. Idziemy coś zjeść. Szefowa prawie pobiła tego funkcjonariusza imigracyjnego. A ile państwo chcą tutaj być? No przecież pan widzi, 30 dni. Ale przecież po 30 dniach muszą państwo przedłużyć pobyt. No tak, no kupimy, przedłużymy. No i taka gadu. A gdzie jest jedzenie, ja się pytam? Miało być to? Miało być gdzieś tutaj, ale ja bym poszedł na... Wcześniej tam, o tam. I tym momentem konsternacji kilka tysięcy kilometrów od waszego domu, od waszego odbiornika. Pozdrawiamy i kończymy.